Witajcie. Dziś zabieramy Was do miasta smoków. Żmigród, bo o nim mowa, położony w województwie dolnośląskim, często nazywany jest także wrotami Doliny Baryczy. Ma długą historię sięgającą średniowiecza. To właśnie tu znajdowały się jedne z pierwszych stawów hodowlanych założonych przez cystersów w XII wieku. Magnesem, który przyciąga tu turystów, oprócz pięknych krajobrazów Doliny Baryczy, jest zespół pałacowo-parkowy, którego początki sięgają XIII stulecia. Znajdziecie tu również średniowieczny układ Starego Miasta oraz wspomniane wcześniej smoki, jednak w tej przyjaźniejszej formie. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Żmigrodzie. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Żmigród. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim film o ciekawych i atrakcyjnych miejscach w Polsce, które warto odwiedzić. Napiszcie także krótki komentarz i dajcie łapkę w górę, dzięki czemu nasze filmy będą miały szansę dotrzeć do większej liczby widzów. Żmigród, znany z bujnych lasów, bogatego runa leśnego i różnorodnej zwierzyny, był zasiedlany już wiele wieków temu. Dowodzą tego liczne odniesienia do okolicznych grodzisk. Najstarsze z nich prawdopodobnie powstały już w epoce brązu, kiedy to przez te tereny przechodził rzymski szlak handlowy prowadzący na bursztynowe wybrzeże. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1155 roku i znajduje się w bulli papieża Hadriana IV dla biskupa wrocławskiego. Kolejny ważny moment w historii Żmigrodu to 15 maja 1253 roku, kiedy książę wrocławski Henryk III zdecydował o założeniu tu nowego miasta. Osada ta miała być położona nad brzegiem Baryczy, naprzeciwko starszej wsi słowiańskiej. Nowo powstałe miasto solidnie ufortyfikowano. Otoczono je mocną palisadą, wałem i fosą. Zbudowano również dwie bramy, północną zwaną Polską i południową zwaną Wrocławską. Obie bramy przetrwały aż do 1819 roku, kiedy to zostały zlikwidowane. Zanim jednak doszło do tego, gród był miejscem pełnym niebezpieczeństw. Nie tylko z powodu rabusiów czających się na każdym kroku. W pobliżu na tajemniczej Smoczej Górze mieszkała bestia, przypominająca skrzydlatego węża pokrytego lśniącymi łuskami. Ten potwór posiadał zdolność hipnotyzowania swoich ofiar, sprawiając, że stawały się one bezbronne. Mieszkańcy żyli w nieustannym strachu. Każdego dnia ofiarowywali bestii kozę lub barana, aby zaspokoić jej apetyt i tym samym uchronić się przed śmiercią. Jednak wśród nich znalazł się mały spryciarz o imieniu Maryś, który wymyślił, jak pozbyć się smoka. Zebrał od każdego gospodarza trochę soli, a od czarownicy z lasu zdobył magiczne zioła. Te przyprawy użył do nafaszerowania 3 ostatnich kur, które pozostały w osadzie. Jeszcze tej samej nocy śpiących mieszkańców obudził straszliwy ryk. Potwór obudził się w bólach i nie był w stanie doczołgać się do wody, aby ugasić pragnienie. Po kilku godzinach upadł martwy. Gdy mieszkańcy udali się na Smoczą Górę, aby zobaczyć, co się tam wydarzyło, ujrzeli martwą bestię z pękniętym brzuchem. Później, w miejscu, gdzie kiedyś mieszkał straszliwy smok, wyrosło miasto. A dziś smoki są obecne w życiu mieszkańców na każdym kroku. Niemal do końca XV wieku Żmigród należał do dóbr Piastów Śląskich. Znajdował się najpierw w granicach księstwa głogowskiego, a następnie oleśnickiego. W tym czasie Żmigród rozwijał się nieźle, o czym może świadczyć choćby odnalezienie monety z wizerunkiem herbu miasta
wybitej w XIV wieku w mennicy książęcej. Po wygaśnięciu linii książąt oleśnickich miasto trafia w ręce podskarbiego króla czeskiego Zygmunta Kurzbacha. Wydzielony staje się pierwszym na Śląsku państwem stanowym podległym bezpośrednio koronie. Baronat żmigrodzki od tej chwili aż do końca II wojny światowej należał do 3 zamożnych rodów: Kurzbachów, Szafgoczów i Hatzfeldów. Przez wieki miasto doświadczyło wielu nieszczęść, w tym zniszczeń wojennych, epidemii i pożarów. Największy z nich miał miejsce w początkach XVIII wieku. Po tych wydarzeniach miasto otrzymało wsparcie od hrabiowskiej rodziny Hatzfeldów. To dzięki nim zyskało szpital, aptekę i liczne przywileje cechowe. Mimo wojen i przymarszów wojsk, miasto doświadczyło kolejnego złotego okresu w XIX i XX wieku. Zyskało połączenie kolejowe i rozwijało się przemysłowo. Jednakże ten rozwój zakończył się pod koniec II wojny światowej, kiedy to w styczniu 1945 roku wkroczył 10. Korpus Pancerny Gwardii Armii Czerwonej. Od tego czasu Żmigród stał się ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym regionu, ale nie rozwijał się już tak dynamicznie jak wcześniej. Żmigród do dziś zachowuje swój średniowieczny układ. Centrum miasta ma kształt zbliżony do owalu, z prostokątnym rynkiem i ulicami, które z niego wychodzą. Nie znajdziemy tu jednak budynków pochodzących ze średniowiecza. Większość domów ma swoje korzenie na przełomie XIX i XX wieku. Na samym rynku warto zwrócić uwagę na kolumnę maryjną, która powstała w 1873 roku. Początkowo była to kolumna zwycięstwa, ustawiona dla uczczenia triumfu Prus w wojnie z Francją w latach 1870-1871. W czerwcu 1947 roku na szczycie kolumny ustawiono figurę Matki Bożej, którą przywiozły siostry miłosierdzia z Czortkowa. Innym ciekawym punktem jest wieża ciśnień z 1900 roku, która dominuje nad centrum miasta. Kościół Świętej Trójcy, zlokalizowany w narożniku rynku w Żmigrodzie, to zabytek o bogatej historii. Wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku, zastąpił starszą drewnianą świątynię. Po ukończeniu budowy wieża kościoła zaczęła się przechylać, grożąc upadkiem. Aby temu zapobiec, wybudowano boczne mury wspierające, które przetrwały do dziś. Kościół, utrzymany w stylu gotyckim, ma formę trójnawowej bazyliki z wydłużonym prezbiterium. Obecny kształt uzyskał po odbudowie po pożarze na początku XVIII wieku, kiedy to otrzymał również barokowe wyposażenie. Do wnętrza prowadzi renesansowy portal ozdobiony herbem fundatora Adama von Szafgocza i jego żony Katarzyny. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na barokową kaplicę grobową Hatzfeldów z malowidłami ściennymi przypisywanymi Schefflerowi. Wśród innych zabytków znajdują się ołtarze boczne z drugiej połowy XIX wieku, obraz Pokłon Trzech Króli z XVIII stulecia, rzeźby świętego Floriana, świętego Jana Nepomucena, Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa z Dzieciątkiem z XVIII wieku, a także pięciowieżowy prospekt organowy z początku XX stulecia. W prezbiterium znajduje się neogotycki ołtarz główny w formie tryptyku, przedstawiający Trójcę Świętą oraz sceny z Nowego Testamentu. W ściany zewnętrzne kościoła wmurowana została m.in. renesansowa płyta nagrobna Henryka von Kurzbacha pochodząca z 1590 roku, czy tablica inskrypcyjna Valentinusa Schmidta z 1672 roku. Przed świątynią stoi także barokowa figura świętego Jana Nepomucena z 1731 roku.
Kościół ewangelicki świętego Stanisława Kostki, zbudowany w latach 1854-1858, jest wyjątkowym przykładem stylu neogotyckiego. Projektantem tej ceglanej świątyni był Hermann Wassermann. Kościół zbudowany na planie Krzyża Łacińskiego składał się z jednej nawy. Wyróżniającym elementem jest wieża wtopiona w korpus budynku od strony wschodniej. Po II wojnie światowej kościół przez wiele lat pozostawał zamknięty. Jednak dzięki nieustannym staraniom został przyznany parafii i odrestaurowany, a 26 listopada 1972 roku ponownie konsekrowany. Niestety ze względu na obecny stan techniczny kościół nie jest dostępny do zwiedzania. To wielka szkoda, ponieważ wewnątrz znajduje się kilka ciekawych zabytków. Mimo to historia i architektura kościoła świętego Stanisława Kostki nadal fascynują i przyciągają uwagę. Pierwsze ślady drewnianej budowli warownej w malowniczym Żmigrodzie sięgają końca XIII wieku. Ta strażnica, prawdopodobnie dzieło Bolesława Rogatki lub Henryka III, miała za zadanie pilnować granic księstwa i drogi handlowej prowadzącej z Wrocławia na Pomorze. W XIV wieku na miejscu drewnianego grodu Konrad I Oleśnicki lub jego syn Konrad II postanowili wznieść kamienną wieżę. Ta potężna konstrukcja była dodatkowo obwarowana murem, co czyniło ją niezwykle trudną do zdobycia. Następne 2 stulecia to okres tajemniczy, nie wiemy wiele o losach tej budowli. Prawdopodobnie, jak wiele innych, uległa zniszczeniu w pożarze na początku XVI wieku. Jednak jej historia na tym się nie kończy. Na fundamentach zniszczonej strażnicy w 1560 roku Wilhelm von Kurzbach, ówczesny właściciel dóbr, postanowił wznieść nową wieżę. Ta późnogotycka budowla mieszkalno-obronna przetrwała do naszych czasów w nienaruszonym stanie, stanowiąc cenny zabytek i świadectwo dawnej potęgi. Zbudowana przez Kurzbacha wieża początkowo miała 2 kondygnacje. W 1642 roku, w czasie wojny 30-letniej, Szwedzi podnieśli basztę o 1 piętro. Kolejne piętro zostało dodane w 1837 roku. Do roku 1945 wieża była domem dla jednego z największych na Śląsku prywatnych archiwów dokumentów. Dziś wieża służy wielu celom. Na parterze znajduje się punkt informacji turystycznej, gdzie można dowiedzieć się więcej o lokalnych atrakcjach. Pierwsze piętro to sala konferencyjna, drugie piętro zajmują sale wystawowe, a trzecia to apartament do wynajęcia. Całość wieży jest zwieńczona tarasem widokowym, skąd roztacza się przepiękna panorama. W 1592 roku posiadłości nabyła rodzina Szawgocz i kilka lat później przekształciła Żmigród w twierdzę. Niestety, oskarżeni o spisek przeciwko Habsburgom, Szawgoczowie utracili swoje dobra żmigrodzkie, które przeszły w ręce rodziny Hatzfeld. Podczas zimy 1640 roku, w czasie wojny 30-letniej, wojska szwedzkie podchodziły pod twierdzę. Rozlewiska baryczy skute lodem ułatwiły przemieszczanie potężnych armat. Wówczas dowódca obrońców podjął decyzję, która zmieniła bieg wydarzeń. Wydał polecenie swojemu słudze, który niepostrzeżenie opuścił twierdzę i otworzył śluzy wszystkich stawów znajdujących się powyżej na baryczy. Niespodziewanie dla Szwedów lód zaczął pękać, a uwolnione ze stawów masy wody zalały teren. Wszystkie armaty zostały zatopione, a Szwedzi zostali zaskoczeni tym nieoczekiwanym manewrem. Ta historia jest dowodem na to,
jak strategiczne myślenie i znajomość terenu mogą odwrócić losy bitwy. Pod koniec XVII wieku rodzina Hatzfeldów podjęła decyzję o przekształceniu swojej rezydencji. Zdecydowali się zburzyć istniejące fortyfikacje, aby w ich miejscu wznieść barokowy pałac. Pierwszym krokiem w tym ambitnym projekcie było wzniesienie kaplicy pałacowej w 1683 roku. Projekt kaplicy opracowany został przez włoskiego mistrza Carlo Rossiego, a sama kaplica została poświęcona świętemu Jerzemu. Następnie cesarski mistrz budownictwa Christopher Hackner z Wrocławia zaprojektował główny korpus pałacu. Budowa trwała od 1706 do 1708 roku. Nowy pałac był imponującą dwupiętrową i trzyskrzydłową barokową budowlą. W jego centralnej części znajdowała się duża i bogato zdobiona sala balowa. W dolnej kondygnacji wschodniego skrzydła pałacu mieściła się kancelaria książęca. Natomiast na górnym piętrze znajdowały się pokoje mieszkalne. Ta przemiana była znaczącym momentem w historii rodziny Hatzfeldów, podkreślając ich status i wpływy. W latach 1762–1765 na polecenie Franza Adriana von Hatzfelda miała miejsce kolejna rozbudowa. Do barokowego pałacu dodano klasycystyczne południowe skrzydło zaprojektowane przez Karla Gottharda Landhansa. W jego centralnej części znajdowała się biała sala przeznaczona na uroczystości, z imponującą kopułą pokrytą cynową blachą. Właśnie w tej sali w 1813 roku ustalono tzw. protokół żmigrodzki. Ten dokument znacznie przyczynił się do rozbicia wojsk francuskich w bitwie pod Lipskiem i późniejszego upadku Napoleona. W tych dniach Żmigród stał się centrum politycznym świata i jednocześnie najlepiej strzeżonym miejscem w Europie. W pałacu przebywali wtedy król pruski Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander I, wielki książę Konstanty, feldmarszałek Kutuzow oraz posłowie z Anglii i Austrii. W latach 1874–1875 pałac przechodzi kolejny okres rozbudowy. W tylnej części obiektu dobudowano nowy rząd pokoi. Zgodnie z duchem epoki w fasadzie nadano wystrój neorenesansowy, a także zbudowano duży hol wejściowy. Ostatni właściciel, Hermann III von Hatzfeld-Trachenberg, w latach 30. XX wieku planował kolejną modernizację. Niestety wybuch wojny udaremnił te plany. W 1944 roku hrabia, przewidując klęskę III Rzeszy, zdecydował się spakować najcenniejsze wyposażenie i wysłać je do rodowej rezydencji w Nadrenii Palatynacie. Sam opuścił Żmigród dopiero na 3 dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej i nigdy więcej już tam nie wrócił. Niestety Sowieci albo dla rozrywki, albo z zemsty za to, że nic z pałacu nie mogli wywieźć, podpalili rezydencję. To smutne wydarzenie zakończyło historię tego wspaniałego pałacu. Dzięki renowacji przeprowadzonej na początku XXI wieku mamy możliwość podziwiania dawnego pałacu, który został zabezpieczony jako trwała ruina. Specjalnie zaprojektowane platformy umożliwiają nam spacer po rezydencji Hatzfeldów. Na ścianach pałacu możemy zobaczyć stare fotografie sal i komnat, a także wyeksponowane zachowane detale architektoniczne. Mimo że pałac jest zniszczony, nadal robi wrażenie. Ruiny pałacu Hatzfeldów są otoczone przez romantyczny park, który został założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Park o powierzchni około 15 hektarów powstał w miejscu dawnych ziemnych fortyfikacji twierdzy. Prowadzi do niego aleja utworzona w 1680 roku, obsadzona lipami i kasztanami. Dziś w parku znajduje się wyspa z 2 mostkami i miejscem do wypoczynku, miejsce na ognisko i grilla
domek chiński, który pełni rolę schronienia przed deszczem, oraz polana piknikowa z pomostem i przystanią na łódki nad brzegiem dużego stawu. To idealne miejsce do spędzenia wspaniałych chwil po zwiedzeniu Żmigrodu. Od zabytkowej baszty po urokliwe krajobrazy rzeki Baryczy, Żmigród zachwyca swoją historią, przyrodą i unikalnymi legendami o smokach. To miejsce, gdzie można się zanurzyć w przeszłości i cieszyć się spokojem. Żmigród to miejsce, które warto odwiedzić, aby poczuć jego uroki i spędzić czas w pięknym otoczeniu przyrody. Polecamy!